Mini PC, który jest jednocześnie serwerem NAS. Brzmi może trochę dziwnie i jak kompromis, ale czy aby na pewno? Billing ME Pro to urządzenie, które próbuje połączyć dwa zupełnie różne światy. Komputer do pracy i serwer danych do domu. W tym odcinku sprawdzę, czy takie połączenie faktycznie ma sens, gdzie są realne zalety, a gdzie zaczynają się kompromisy. Zajrzymy do środka, sprawdzimy wydajność, zużycie energii, zobaczymy, jak się wszystko grzeje i co można na tym faktycznie zainstalować. A na końcu odpowiem na jedno konkretne pytanie. Czy Billing ME Pro może realnie zastąpić naszego NASA albo HomeLaba? Cześć, z tej strony Michał z kanału DomoSmart, gdzie technologia łączy się z codziennością. Dotarł do mnie Billing ME Pro. Urządzenie, które łączy w sobie możliwości mini PC, serwera NAS, serwera HomeLab, no i oczywiście możliwości stacji roboczej. Mini PC to w praktyce pełnoprawny komputer, ale w małej obudowie. Możemy zainstalować na nim Windowsa albo Linuxa, podłączyć monitor, klawiaturę i używać go jak zwykłego komputera. Serwer NAS to z kolei urządzenie stworzone głównie do przechowywania danych, kopii zapasowych i pracy 24 godziny na dobę. Zazwyczaj dostajemy tu gotowy system operacyjny i aplikacje do zarządzania plikami. Natomiast HomeLab to takie coś pomiędzy. Własny serwer w domu, na którym uruchamiamy wirtualne maszyny, kontenery, usługi sieciowe i często także również serwer NAS, ale już na własnych zasadach. W tym odcinku sprawdzę, czy Billing ME Pro faktycznie potrafi połączyć te trzy światy w jednym urządzeniu i czy to połączenie ma sens w realnym, domowym zastosowaniu. Urządzenie dotarło do mnie w zaskakująco małej paczce i szczerze mówiąc pierwsza myśl była taka: ok, tylko gdzie jest reszta? Po otwarciu w środku znajdujemy samo urządzenie, dobrze zabezpieczone pianką i folią ochronną oraz instrukcję użytkownika. I dopiero po chwili okazuje się, że Billing sprytnie ukrył pozostałe akcesoria w kartonikach umieszczonych w zatokach na dyski HDD. To bardzo fajne i przemyślane rozwiązanie, które oszczędza miejsce w opakowaniu i realnie optymalizuje koszty logistyczne. W zestawie oprócz samego urządzenia dostajemy zasilacz, przewód HDMI, przewód Ethernet, komplet śrubek oraz mały klucz imbusowy ukryty na spodzie obudowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie rozebrać większość urządzenia. Już na tym etapie całość robi wrażenie solidnego sprzętu, a obudowa wykonana z jednego kawałka aluminium daje poczucie ciężkiego i dobrze wykonanego po prostu jakościowego urządzenia. Sam wygląd urządzenia wyraźnie nawiązuje do innych produktów Billing, choć mam wrażenie, że tym razem design jest połączeniem nowoczesności z delikatnym akcentem retro i najbardziej widać to na froncie urządzenia, gdzie centralnie umieszczone jest logo Billing, co szczerze mówiąc bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o porty, to z przodu, zaczynając od prawej strony, mamy przycisk zasilania, dalej port USB 3.2 typu A oraz dwie małe dziurki z ukrytymi przyciskami. Prawy odpowiada za przywrócenie ustawień BIOS do stanu fabrycznego, a lewy za reset urządzenia. I tutaj mam mały zgrzyt, bo opisy tych przycisków są bardzo słabo widoczne i łatwo przez pomyłkę zresetować BIOS, kiedy chcielibyśmy tylko zrestartować samo urządzenie. A moim zdaniem przycisk resetu BIOS jest na tyle rzadko używany, że spokojnie mógłby znaleźć się na spodzie obudowy. Z tyłu urządzenia od lewej strony mamy port zasilania, następnie port Ethernet o przepustowości 2,5 gigabita, drugi port Ethernet o prędkości 5 gigabitów, następnie port HDMI obsługujący obraz w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 60 Hz, kolejno dwa porty USB typu A o prędkości 480 megabitów na sekundę, port USB-C 10 gigabitów na sekundę z obsługą wyjścia wideo oraz na samym końcu klasyczne gniazdo audio w standardzie jack o średnicy 3,5 mm. Egzemplarz, który do mnie dotarł, jest w konfiguracji z procesorem Intel N95, 12 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz dołączonym dyskiem SSD NVMe o pojemności 512 GB. Co ważne, Billing dostarcza w ten sprzęt już z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 11 w wersji Home, o którym opowiem szerzej w dalszej części odcinka. Billing ME Pro oferowany jest obecnie w dwóch konfiguracjach sprzętowych.
Pierwsza to procesor N95 z 12 GB pamięci RAM LPDDR5, a druga to procesor N150 z 16 GB pamięci LPDDR5, przy czym w obu przypadkach mamy do czynienia z pamięcią typu low power o taktowaniu 4800 MHz, co przekłada się na niższe zużycie energii i lepszą efektywność energetyczną, ale jednocześnie oznacza brak możliwości późniejszej rozbudowy RAM-u. Każda z konfiguracji dostępna jest z dyskiem NVMe o pojemności od 128 GB do 1 TB, a sprzęt w mojej konfiguracji na dziś dzień wyceniony jest na około $450, co przy obecnym kursie daje mniej więcej 1600 zł z hakiem. Natomiast wersja z procesorem N150, 16 GB RAMu i dyskiem 512 GB kosztuje $529, czyli o około 300 zł więcej. Wybierając model dla siebie, trzeba mieć świadomość, że pamięć LPDDR5 jest nalutowana bezpośrednio na płycie głównej w technologii BGA, więc nie ma możliwości jej łatwej rozbudowy i nie włożymy tutaj standardowych modułów SOD, jak to ma miejsce w wielu innych mini-PC. Jak wspomniałem wcześniej, obudowa oraz wszystkie wyciągalne elementy Bilink-ME Pro wykonane są z jednego kawałka aluminium, co od razu czuć po wadze i jakości wykonania, a dodatkowo na kieszeniach HDD oraz na elementach przylegających do dysków SSD producent zastosował silikonowe termopady. Z początku myślałem, że są to termopady typu PTM i próbowałem zdjąć folię ochronną, ale szybko okazało się, że jest to po prostu silikonowy odpowiednik, który może jest nieco tańszy, ale za to znacznie trwalszy przy częstych wymianach dysków, więc finalnie myślę, że jest to rozsądna decyzja. Najważniejsze jest jednak to, że producent w ogóle zadbał o odprowadzenie ciepła, bo dzięki aluminiowej obudowie i termopadom faktycznie poprawia się komfort termiczny wszystkich podzespołów. Jeśli chodzi o nośniki danych, do dyspozycji mamy łącznie 3 sloty na dyski NVMe w formacie M22280, z czego jeden pracuje na magistrali PCI Express 3.0 razy 2, a pozostałe dwa na PCI Express 3.0 razy 1, przy czym każdy z nich obsługuje dyski NVMe o maksymalnej pojemności do 4 TB. Dodatkowo mamy dwa sloty na dyski SATA w formacie 3,5 cala lub 2,5 cala, obsługiwane przez kontroler SATA, gdzie każdy z nich może mieć pojemność nawet do 30 TB, co daje nam łącznie maksymalnie 72 TB przestrzeni na wszystkie dane. I jak na wymiary tego urządzenia robi to naprawdę spore wrażenie. Producent chwali się również modularną budową ME Pro i możliwością wymiany całej płyty głównej na wersję opartą o architekturę ARM, AMD lub Intel, choć na ten moment nie znalazłem żadnych informacji o dostępności takich modułów opartych o ARM czy AMD, więc wygląda na to, że jest to jeszcze troszeczkę za wcześnie i być może dopiero za chwilę pojawią się one w sprzedaży. Pierwsze uruchomienie urządzenia i wejście do BIOS-u pokazuje naprawdę dużą liczbę dostępnych opcji konfiguracyjnych i muszę przyznać, że byłem w sporym szoku, widząc, jak rozbudowane jest to menu, bo szczerze mówiąc, moja relacja z BIOS-em nigdy nie była jakoś zażyła i co najmniej połowa tych opcji była mi wcześniej po prostu nieznana, więc nie będę udawał eksperta, że znam je wszystkie. W praktyce przy wykorzystaniu Bilink-ME Pro jako mini Home Lab jedyną opcją, którą faktycznie musiałem zmienić, było ustawienie automatycznego uruchamiania urządzenia po zaniku zasilania, które domyślnie jest wyłączone, a dla pracującego 24 godziny na dobę serwera jest to absolutnie kluczowe. Na duży plus trzeba natomiast zaliczyć fakt, że funkcja wirtualizacji jest włączona już w ustawieniach fabrycznych, więc wchodzenie do BIOS-u w większości przypadków ogranicza się tylko do tej jednej zmiany. Pozostałe ustawienia, takie jak charakterystyka pracy wentylatora, jego prędkości czy tryb wydajności ustawiony na maksymalną moc, w moim przypadku nie wymagały żadnej ingerencji i zostawiłem je po prostu dokładnie tak, jak przewidział to producent. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest fakt, że Bilink dostarcza ME Pro z fabrycznie zainstalowanym dyskiem NVMe oraz zainstalowanym systemem Windows 11 w wersji Home.
Przy pierwszym uruchomieniu, po procedurze POST, przechodzimy standardowy kreator konfiguracji systemu Windows, w którym nie ma możliwości wyboru języka polskiego, ale nie jest to duży problem, ponieważ po zakończeniu konfiguracji w ustawieniach systemu bez problemu można pobrać dodatkowy polski pakiet językowy i korzystać z Windowsa w języku polskim. Z ciekawości sprawdziłem też, czy to urządzenie może działać jak klasyczna stacja robocza, więc podłączyłem Beelinka do stacji dokującej USB, z której korzystam na co dzień razem z laptopem i bez żadnych problemów system wykrył stację, samodzielnie zainstalował sterowniki w tle i pozwolił mi pracować na 2 monitorach oraz wszystkich urządzeniach USB podłączonych do stacji. Jedynym mankamentem w takim trybie pracy było to, że musiałem ręcznie wyłączyć wyjście HDMI w ustawieniach Windowsa, ponieważ system nie wykrywał braku podłączonego monitora i kursor potrafił uciekać na ekran, którego fizycznie nie było podłączonego. Dodatkowo w tym trybie nie ma obrazu przy starcie urządzenia, więc jeśli chcemy wejść do BIOSu, monitor trzeba podłączyć bezpośrednio do portu HDMI. Sam system Windows 11 Home działa poprawnie i bez większych problemów pozwala na wykonywanie prostych zadań, wykrywa podłączone dyski NVMe oraz dyski SATA, więc spokojnie może posłużyć do przeglądania internetu, oglądania YouTube'a czy przechowywania plików i kopii zapasowych naszych zdjęć. Natomiast przy bardziej wymagających zadaniach widać już ograniczenia tej konfiguracji, bo przy jednoczesnym odtwarzaniu 3 filmów na YouTubie obciążenie procesora dochodziło do 100% i utrzymywało się, a momentami pojawiały się również przycięcia. Po zastosowaniu prostego skryptu Windows Debloat, który wyłącza sporą część niepotrzebnych na co dzień usług działających w tle, obciążenie rdzenia procesora spadło o około 10%, co przełożyło się na bardziej stabilną i płynniejszą pracę systemu. I choć pewnie dałoby się jeszcze coś dodatkowo zoptymalizować, to na tym etapie nie było już takiej potrzeby. Podsumowując, Windows na pokładzie sprawia, że Beelink ME Pro może z pudełka pełnić rolę domowego komputera do niewymagających zadań, takich jak internet, filmy czy prosta stacja biurowa, ale absolutnie nie jest to sprzęt do gier ani bardziej wymagających zastosowań. Konfiguracja oparta na Windowsie, 12 GB pamięci RAM, procesorze N95 i zintegrowanej grafice Intel UHD Graphics to po prostu solidna, ale podstawowa platforma. Beelink ME Pro w mojej konfiguracji wyposażony został w procesor Intel N95. Natomiast na stronie producenta jest również wersja z nowszym procesorem N150, więc naturalnie pojawia się pytanie, jak duża jest różnica wydajności pomiędzy tymi 2 jednostkami. I tutaj nie do końca jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie w 100% praktycznie, bo testowałem tylko wersję z procesorem N95. Natomiast według dostępnych porównań różnica wydajności jest relatywnie niewielka i procesor N150 jest szybszy o około 7%, co w praktyce nie jest jakimś ogromnym skokiem. Patrząc na specyfikacje obu procesorów, można wręcz odnieść wrażenie, że N150 to po prostu lekko odświeżony N95, wykonany w nowszym procesie technologicznym i delikatnie zoptymalizowany. Więc jeśli macie inne zdanie albo własne doświadczenia z tymi procesorami, to jak zawsze sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Dla kompletności testów wykonałem również kilka benchmarków w środowisku w systemie Windows, gdzie w Cinebench R23 procesor uzyskał 774 punkty w teście Single Core oraz 2659 punktów w teście Multicore. W Geekbench uruchomionym na Windows 11 Home było to odpowiednio 1194 punkty dla Single Core oraz 2986 punktów dla trybu Multicore. Dodatkowo sprawdziłem wydajność w Passmarku, gdzie ogólny wynik wyniósł 1495 punktów. Oprócz testów na Windowsie wykonałem również testy Geekbench na środowisku Proxmox i tutaj, co raczej nikogo nie zaskoczy, wyniki były nieco lepsze, bo wynosiły 1211 punktów w trybie Single Core oraz 3077 punktów w trybie Multicore. Jak widać, różnice nie są powalające, powiedziałbym, że wręcz może i marginalne, ale w momencie, gdy planujemy używać ME Pro jako Home Lab do wirtualizacji i uruchamiania maszyn wirtualnych, zdecydowanie lepszym wyborem będzie platforma Proxmox, która pozwala efektywniej wykorzystać procesor i pamięć RAM niż klasyczna wirtualizacja uruchamiana wewnątrz systemu Windows, która już dla samego systemu pobiera dość sporą ilość pamięci RAM.
Jeśli chodzi o zużycie energii elektrycznej, to w praktyce wygląda to całkiem rozsądnie, bo przy pracy Billing ME Pro w systemie Windows bez podłączonych dodatkowych dysków, pobór mocy w moim przypadku wynosił od około 20 do 25 W, w zależności od aktualnego obciążenia. Natomiast po podłączeniu dwóch dysków SATA, jednego 3,5 cala i jednego 2,5 cala, zużycie energii rosło o około 5 do 7 W. W przypadku korzystania z Proxmoxa sytuacja wyglądała nieco lepiej, bo bez podłączonych dysków i bez uruchomionych maszyn wirtualnych pobór mocy potrafił chwilami spaść nawet do 15 W, choć średnio utrzymywał się na poziomie 17 W, a uruchomienie lekkich maszyn wirtualizacyjnych podniosło zużycie energii o około 3 W. Po podłączeniu dysków SATA zużycie ponownie rosło o te same 5 do 7 W, więc przy typowym średnim obciążeniu i z podłączonymi dyskami twardymi całość zamykała się w okolicach 24 W, a przy maksymalnym obciążeniu i pełnej konfiguracji pobór mocy dochodził do około 33, pikami do 35 W. Czy to dużo? W porównaniu do starszych, bardzo energooszczędnych terminali typu HP T630, tak, ale biorąc pod uwagę lepszy procesor, większą ilość pamięci RAM, możliwość podłączenia kilku dysków i ogólnie znacznie wyższą wydajność procesora, to zużycie energii jest w mojej opinii w pełni akceptowane do wszystkich zadań, do których ten sprzęt realnie ma być wykorzystany w moich warunkach. Jeśli chodzi o wydajność interfejsów sieciowych oraz szybkość kopiowania plików, to nie wykonałem tutaj żadnych bardzo zaawansowanych testów, a wynika to głównie z faktu, że moja domowa sieć Ethernet oraz komputer stacjonarny pracują w standardzie 1 gigabita, więc wszystkie testy transferów w sieci kończyły się po prostu na poziomie około 100 MB na sekundę transferu, co całkowicie wysysało przepustowość zarówno portów Ethernet w moim komputerze, jak i switchy po drodze. W praktyce oznacza to, że przy takim środowisku testowym nie jestem w stanie realnie sprawdzić potencjału portów 2,5 oraz 5 gigabita, które oferuje Billing ME Pro. Więc wniosek tutaj jest dość prosty. Do bardziej miarodajnych testów muszę w przyszłości doposażyć się w szybszą kartę sieciową oraz switche w standardzie 2,5, a najlepiej 5 gigabitów. Dlatego też, jeśli macie ochotę postawić mi wirtualną kawę, to zapraszam do opisu pod filmem. Tam znajdziecie informacje, jak możecie wspomóc rozwój mojego kanału, aby kolejne testy sprzętów były bardziej szczegółowe i kompletne. Jeśli chodzi o temperatury pracy, to całość wypada na w pełni zadowalającym poziomie, bo temperatura procesora na rdzeniach wahała się u mnie w granicach od około 40 do 65 stopni Celsjusza, w zależności od obciążenia. Temperatura zewnętrzna obudowy również jest w porządku i w żadnym miejscu nie przekraczała 40 stopni, a na ujęciach z kamery termowizyjnej widać jedynie niewielki hotspot na froncie urządzenia pod siatką mesh, która wahała się w okolicach 36 stopni, co ma sens, bo właśnie w tym miejscu znajduje się karta sieciowa Wi-Fi. Reszta obudowy nagrzewała się do około 30 stopni, a na wylocie powietrza z wentylatora chłodzącego procesor podczas normalnej pracy urządzenia ponownie notowałem temperatury w okolicach 36 stopni, co jest przyzwoitym wynikiem. Jeśli chodzi natomiast o kulturę pracy, to na standardowych ustawieniach BIOSu ME Pro jest wyraźnie słyszalny, ale nie jest to hałas uciążliwy. Jeżeli korzystamy z niego w domowym biurze jako stacja robocza, będzie ok. W przypadku wykorzystania urządzenia jako serwera HomeLab warto jednak postawić je w miejscu, gdzie nie spędzamy dużo czasu, a już na pewno nie w sypialni, bo przy pracy ciągłej dźwięk wentylatora może być po prostu zbyt głośny i uciążliwy. Przechodząc do wykorzystania Billing ME Pro jako serwera NAS, mam tutaj dość mieszane uczucia, przynajmniej jeśli mówimy o użytkownikach domowych na poziomie amatorskim albo o osobach, które oczekują urządzenia typu wyjmuję z pudełka, podłączam i działa. Ponieważ Billing standardowo dostarcza ten sprzęt z systemem Windows, mamy w praktyce trzy podstawowe możliwości. Pierwsza to udostępnianie plików bezpośrednio z poziomu Windowsa. Druga to instalacja jakiegoś oprogramowania NAS, ale działającego wewnątrz Windowsa, co jest opcją też dość łatwą. Natomiast trzecia opcja to opcja najbardziej zaawansowana,
czyli instalacja dedykowanego systemu NAS, takiego jak na przykład TrueNAS albo Open Media Vault, bezpośrednio na urządzeniu albo w formie maszyny wirtualnej. Każde z tych rozwiązań wymaga jednak od użytkownika samodzielnej instalacji i konfiguracji danego oprogramowania na mniej lub bardziej zaawansowanym poziomie. I tu też trzeba jasno powiedzieć, że Billing po prostu nie dostarcza żadnego własnego oprogramowania NAS, ani w formie aplikacji działającej w Windowsie jako host, ani jako osobnego, gotowego obrazu systemu, jak to robią inni klasyczni producenci NAS-u. Oczywiście ME Pro jest urządzeniem hybrydowym i to od nas zależy, jak go wykorzystamy, co samo w sobie nie jest niczym złym. Natomiast jeśli ktoś jest amatorem i szuka typowego serwera NAS z pełną funkcjonalnością dostępną zaraz po wyciągnięciu z pudełka i uruchomieniu, to w takim przypadku warto raczej spojrzeć w stronę klasycznych rozwiązań NAS, które po prostu oferują komplet funkcji już na starcie. Jak wspomniałem wcześniej, jedną z dróg do wykorzystania Billing ME Pro jako serwera NAS lub pełnoprawnego HomeLaba jest instalacja innego systemu operacyjnego, dzięki czemu możemy przekształcić to urządzenie albo w typowy serwer plików, albo w platformę do wirtualizacji różnych usług, w tym również NAS-a uruchomionego w formie maszyny wirtualnej. ME Pro bez problemu pozwala uruchomić menu bootowania i zainstalować dowolny system operacyjny lub środowisko wirtualizacyjne, takie jak darmowy Proxmox, co daje bardzo dużą elastyczność w sposobie wykorzystania tego sprzętu. Warto jednak pamiętać, że przed zmianą systemu operacyjnego dobrze jest odczytać aktualny klucz licencyjny systemu Windows za pomocą jednego z dostępnych aplikacji, żeby w przyszłości mieć możliwość bezpiecznego powrotu do fabrycznego Windowsa, jeśli zdecydujemy się faktycznie na taki krok, aby nie stracić licencji, którą dostajemy razem ze sprzętem. W moim przypadku zdecydowałem się zainstalować na Billing ME Pro system Proxmox, o którym mówiłem i którego proces instalacji pokazywałem już w poprzednich odcinkach na moim kanale. I oczywiście jako fan i freak Smart Home nie mogło się obyć bez instalacji Home Assistanta. I tutaj byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony, bo cały proces od tworzenia nowej maszyny wirtualnej, poprzez jej konfigurację i aż po pierwsze uruchomienie i konfigurację wewnętrzną Home Assistanta, zajął dosłownie 4,5 minuty, co w praktyce bardzo dobrze pokazuje, jak sprawnie działa to urządzenie. I to był moment, w którym faktycznie poczułem, że mam do czynienia z szybkim i responsywnym sprzętem i szczerze mówiąc, mocno zacząłem się zastanawiać, czy nie wykorzystać Billinga jako mojego głównego serwera pod Home Assistant i jako serce mojego Smart Home, a mojego starego i wysłużonego już HP T630 zostawić wyłącznie jako serwer zapasowy na wypadek ewentualnej awarii. I na sam koniec kilka słów podsumowania, bo cieszę się, że miałem okazję przetestować Billing ME Pro, ponieważ jest to bardzo uniwersalne, szybkie i mimo wszystko stosunkowo tanie w utrzymaniu urządzenie, które można wykorzystać zarówno jako prostą stację roboczą z systemem Windows, jak i serwer HomeLab do bardziej wymagających zadań, w tym również Smart Home. Cena w mojej konfiguracji oscylująca w okolicach 1600 zł plus koszt dodatkowych dysków twardych HDD, które można dokupić po jakimś czasie, to już oczywiście większy wydatek, ale jeśli wiemy, do czego chcemy ten sprzęt wykorzystać, to jest to rozwiązanie, które spokojnie może posłużyć przez kolejne lata. W mojej ocenie to bardzo sensowna opcja dla świadomych użytkowników, którzy wiedzą, czego oczekują od takiego urządzenia, a link do tego sprzętu oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli materiał był dla Was pomocny, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzach, do czego Wy wykorzystujecie tego typu urządzenia. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!